Do demontażu tego telefonu. Ściągamy tę klapkę, ściągamy baterię, kartę SIM i będziemy teraz odkręcać nasze śrubki. Tu widzimy jedna, druga, trzecia i czwarta. Są to śrubki gwiazdkowe. I jeszcze jedna. I wszystkie nam wyskoczyły fajnie. Teraz sobie tą tylną obudowę spróbujemy tutaj podwadzić. Pierwszy raz tutaj odkręcam tego Z300. Podwadzamy sobie tutaj od samego dołu. Z jednej tutaj strony. Następnie przechodzimy na drugą stronę. I nam tutaj w połowie fajnie już odeszło. Przechodzimy sobie tutaj wyżej. I po drugiej stronie. I tylna obudowa nam tutaj fajnie wszystko wyskoczyło. Tu mamy w korpusie tylnej obudowie widzimy nasz zasięg i główny głośnik. Tu widzimy naszą płytę główną, tu jest tasiemka, odpinamy sobie tasiemkę od płyty głównej. Widzimy, że to nie jest takie znowu skomplikowane i podwadzamy sobie naszą główną płytę. Tu widzimy, że troszkę jest przyklejona nawet, bo czuję już. Ale spróbujemy sobie podwadzić. Delikatnie. I jeszcze widzimy dwa zaczaski. Tu jest jeden zaczask. Jedna spinka. I po drugiej stronie druga spinka. One to naprawdę tutaj stabilnie trzymają. Podwadzamy z jednej strony. I wypinamy z zapinki. I teraz podwadzamy z drugiej strony. I nasz wyświetlacz fajnie tutaj wyskakuje. Nasza płyta główna. Więc widzimy, że nie jest takie trudne. I tu jeszcze mamy klawisze boczne. Połączone tutaj widzę z całymi klawiszami tutaj numeryczno-funkcyjnymi. Naprawdę w końcu fajnie pomyśleli, że połączyli tutaj nasze klawisze boczne wraz z wszystkimi klawiszami, żeby później nie szukać tych klawiszy, jak nam wylecą i później je mocować. Naprawdę bardzo fajnie. Teraz spróbujemy sobie zrobić demontaż u samej góry. Tutaj widzimy w obudowie po dwóch stronach, tutaj możemy sobie podwadzić. I odłączamy. Następnie widzimy tutaj dwie śrubki. Odkręcamy je. Są to takie same śrubki, takiego samego rozmiaru jak tamte. Być może troszkę krótsze. I odkładamy je na bok. Teraz sobie spróbuję podwadzić tutaj u samej góry. Tutaj z jednej strony. I przejdziemy do drugiej strony. I widzimy, że tutaj nam całość schodzi fajnie. I tu widzimy nasz wyświetlacz przedni, wibracje, tutaj szereg ilości zaczasków, tu jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty. Żeby to wszystko wyciągnąć, trzeba gdzieś podwadzić w jakimś miejscu. W takim miejscu, by oczywiście nie uszkodzić, to pewnie gdzieś tutaj u samej góry.
musimy podwadzić, żeby ściągnąć w dół. O, widzimy, pierwszy tutaj zaczas puścił u samej góry. Płytka jest naprawdę bardzo cienka, więc musicie bardzo uważać, by ją nie uszkodzić. Teraz spróbujemy drugi. I puściło. Następne. Tutaj puściło całość. Wyświetlacz przedni wraz z wyświetlaczem tutaj tylnym. Ale teraz naprawdę w bardzo prosty sposób możemy tutaj odpiąć naszą płytę. Tutaj podwadzając. I tu widzimy jeszcze mamy wibrację i głośniczek do rozmów. Tu jeszcze mamy zaślepkę, która nam zasłania tutaj tą całą taśmę, która prowadzi do drugiej płyty z drugiej strony. I tutaj mamy złączkę, która nam tutaj odłącza. Widzimy. Tak to mniej więcej wygląda w tym telefoniku. My sobie tu zamocujemy, żeby już tego nie odłączać. I z powrotem zakleimy. I tu jak widzicie, no już nie będę już tutaj pokazywał, bo ten film będzie już zajmował spore ilości czasu. Od samej góry tutaj podwadzamy takim szpikulcem bądź innym narzędziem podobnym. Z jednej, potem tutaj, potem trzeci i wtedy wyciągamy całość. Jeśli chcemy oczywiście wymienić tą płytkę, jeśli jest uszkodzona, może nam nie działa wyświetlacz czy coś, i może ona jest za to odpowiedzialna i ją wyciągamy. Naprawdę bardzo prosty sposób. My tu zamocujemy z powrotem sobie. I teraz zajmiemy się ponownym montażem tego telefonu w odwrotnej kolejności. I znajdziecie sobie pod tym filmem. Zapraszam Was również do kolejnych filmów z udziałem Nokii, Sony Ericssonów i innych telefonów klasycznych. Cześć!